Niestety staram się ukrywać, żeby móc coś w spokoju nagrać, ale nie jest to łatwe, bo bardzo mocno rzucam się w oczy. Jakby czuję się jak, nie wiem, żarówka w ciemnym pokoju, jeżeli wiecie, co mam na myśli. No to dzień dobry Państwu, witam Państwa w Etiopii. Tylko przez jedną straszliwą plagę suszy kraj ten kojarzy nam się z głodem i ubóstwem. To właśnie w czasach tej straszliwej suszy przyjechał tutaj BBC nakręcić dokument. No i właśnie obrazki z tego dokumentu, czyli te straszliwie głodujące dzieci, to jest to, co na tyle na tyle wbiło się w naszą świadomość, że Etiopia kojarzy nam się właśnie z straszną nędzą. Natomiast rzeczywistość nie jest aż taka zła. W Etiopii znajduje się jeden z największych w Afryce bardzo żyznych płaskowyży. Spora część Etiopii to jest jałowa pustynia, natomiast tam gęstość zaludnienia jest bardzo niewielka, więc to wciąż jest bardzo biedny kraj, ale nie jest aż tak tragicznie. A przemawiam do Was z takich właśnie trochę krzaków, a to z tego względu, że jak próbowałem robić ten wstęp na ulicy w mieście, to nie dałem rady. Co chwilę było tylko hello, how are you i masa dzieciaków biegająca za mną i drących ryja. Także no pod tym względem czuję, że robienie filmów w Etiopii będzie trudne. Nazwa Etiopia pochodzi od greckiego Aitiopes, co oznacza brunatne twarze. Jest to jedyny kraj Afryki subsaharyjskiej, w którym do dzisiaj można znaleźć wpływy helenistyczne. Jest to też, Etiopczycy są też jedynym narodem mającym do dzisiaj swoje państwo, który został wymieniony w Iliadzie Homera. Teraz patrzcie na to. To jest ogólnie najlepszy hotel w mieście. Ogólnie jest tu brudno, jest trochę nieciekawie. Kibel wygląda mniej więcej tak. I teraz, żebyśmy mieli jasność, to jest hotel 4-gwiazdkowy. Nie mam pojęcia, co zostaje te gwiazdki, chyba dlatego tylko, że jest woda, w sensie ciepła woda, bo to jakby nie jest standard w Etiopii. No to proszę Państwa, znajdujemy się w Lalibeli. Jest to takie etiopska Jerozolima. Znajduje się tutaj 11 kościołów wykutych w skale, ale w skale nie na zasadzie, że była sobie skała i oni gdzieś tam jakby... Chodzi mi o to, że to jest wykute w skale od góry. Po prostu była sobie góra i oni w tej górze w dół drążyli takie kościoły. Takich kościołów jest tutaj 11 i wyobraźcie sobie, że oni to robili 1000 lat temu. Kościoły te zostały wydrążone na polecenie króla Lalibeli, czyli miejscowość nazywa się dokładnie tak samo jak król. Gdy Lalibela się urodził, Lalibela urodził się jako brat ówczesnego króla. I gdy Lalibela się urodził, to jako małego chłopca otoczył go rój pszczół, co jego matka uznała jako znak, że będzie on kiedyś królem. I właśnie imię Lalibela oznacza, że pszczoły uznały jego władzę. Oczywiście ówczesny król nie był zadowolony z przepowiedni, więc postanowił on otruć swojego brata. Ale mu się to nie udało i zamiast go otruć, tylko go uśpił na 3 dni. I w czasie tych 3 dni... Dobra, tam nie pójdę, nie będę przeszkadzał. W czasie tych 3 dni Lalibela został przez anioły wyniesiony do nieba i tam powiedziano mu, że zostanie królem i miał wizję, gdzie anioły pokazały mu miasto kościołów wydrążonych w skale. No i to są właśnie te kościoły. Jednocześnie w czasie, gdy Lalibela spał, jego brat dostał wizji od Chrystusa, że powinien abdykować na rzecz swojego brata. No i gdy młody się obudził, faktycznie tak się stało. Jak tylko koronacja się odbyła, zaczął drążenie właśnie tych kościołów. Jest ich tutaj 11 i tak jak widać, no ja stoję na tej skale i w tych skałach zostały po prostu te kościoły tak w ten sposób wydrążone. Pracą ludzkich rąk z technologią, która była 1000 lat temu. Więc ogólnie szacuje się, że przy budowaniu tych kościołów pracowało 40 000 osób. Strasznie dużo. Jest tu masakrycznie dużo symboliki. Na przykład tam na tej ścianie widzicie, są takie 3 okna środkowe. To ogólnie jest symbolika ukrzyżowania na górze, jak Chrystus był ukrzyżowany. Środkowe okno symbolizuje właśnie Chrystusa, nad nim jest taki duży krzyż. Z lewej strony mamy tego łotra, który był z nim powieszony, który tam wyzywał go, żeby, skoro jest Synem Bożym, żeby wszystkich uwolnił. I na dole, jak widzicie, jest takie malutkie okienko, nie wiem, czy to widać tam, takie malutkie okienko, to oznaczało, że właśnie ten łotr został zrzucony do piekła. A po prawej stronie mamy tego uczciwego łotra i takie okienko do góry, co symbolizuje, że został on wyniesiony do nieba.
Jeżeli wierzyć legendom, to jedna z nich twierdzi, że jeden z tutejszych kościołów został wydrążony w ciągu jednego dnia z pomocą aniołów. Ale są też oczywiście teorie twierdzące, że wszystkie te kościoły to jest dzieło masonów. Jak łatwo się domyśleć, przez 1000 lat te kościoły uległy sporej degradacji przez warunki atmosferyczne, padający deszcz i tak dalej. Troszkę starano się je chronić w ten sposób, że na dach kładzono drewniane pale, czy powiedzmy deski. Natomiast od chyba 2000, nie pamiętam, dobra, nie pamiętam którego roku, kilka z tych kościołów jest zadaszonych właśnie w ten sposób i te dachy zostały sfinansowane przez Unię Europejską. Ogólnie podoba mi się tutejsza symbolika, bo każdy z tych kościołów symbolizuje jakieś miejsce w Jerozolimie. Jest tu strasznie dużo mów, po prostu masakra. Każdy kościół symbolizuje jakieś miejsce w Jerozolimie. Jest na przykład Grota Adama chyba, czy coś takiego, jest Golgota i tego typu rzeczy. Natomiast najfajniejsze miejsce moim zdaniem, takie najbardziej ekscytujące, kurczę, nie pamiętam jak to się nazywało, Wrota Piekieł chyba, czy coś takiego, to był po prostu taki dość długi, totalnie ciemny tunel, bardzo wąski, który trzeba było po prostu przejść, żeby dostać się do kolejnego kościoła. I chodzi o to, że przechodząc przez ten tunel masz poczuć się, jakbyś był w piekle. Sercem każdego miasta jest dworzec autobusowy. To tutaj każdego dnia o 6 rano zbierają się tłumy ludzi, gdzie każdy chce pojechać gdzieś. Z tym, że tutaj nie ma rozkładu jazdy, nie ma, że o tej i o tej godzinie jedzie autobus tam i tam. Tutaj się po prostu przychodzi i pyta, i mówi, że chce się jechać tu i tu. Jeżeli zbierze się odpowiednia ilość osób chcących jechać w tym samym kierunku, no to wtedy jedziecie. Przy czym odpowiednia ilość osób oznacza, że na przykład wczoraj jechałem busikiem, który miał 14 miejsc, 18 osób. Więc jest ciasno, jest niewygodnie i te niewygody trzeba znosić dość długo, bo wczoraj spędziłem w busie praktycznie bez przerwy 15 godzin, a przejechałem w tym czasie jakieś 500 km. Na to, że jeździ się tak wolno, wpływa kilka rzeczy. Po pierwsze, bardzo kiepskie drogi. Po drugie, kierowcy, którzy po drodze załatwiają jakieś swoje rzeczy, typu kupują warzywa albo odwiedzają znajomych, żeby sobie chwilę pogadać. A poza tym jest też masa wojskowych punktów kontrolnych. I na każdym takim punkcie trzeba się zatrzymać i żołnierze sprawdzają dokumenty wszystkich pasażerów. No i jak się tak sumuje te wszystkie przerywniki, no to wychodzi, że droga, którą można by załatwić powiedzmy w 7-8 godzin, trwa 12-14. No, testuję troszkę sobie tą jakość tych etiopskich przybytków. Poszedłem level niżej, czyli już nie hotel, ale guest house. Trochę taniej, bo około 60 zł. I nie ma prądu i nie ma wody. Znaczy woda jest w określonych godzinach, żeby się umyć, a jak na przykład się ktoś zesra i chce umyć ręce, to musi zejść na dół i poprosić o to, żeby tą wodę na chwilę włączyli. Okay, it's quite dark. Yeah, very cut because no light. Yeah, I know. So that's how you live. You have electricity? Yes, not work. Not work. Yeah, yes. because in my hotel also doesn't work. Almost 9 months. More. Okay. So how many people do you have in your house? 6. 6 people. Yeah, 6 people. We sleep here. Here. Yes. Okay. There is in some beds, but it's small. We sleep there. Okay. My mom and father we sleep here. Okay. And Children here. Saturday there is big market. I told before, Yeah. So she's selecting local beer. Local beer. Talla. I've tried it yesterday. Yes. So one girl just gave me yesterday okay. local beer. Okay. Yeah. So she making local beer Saturday and Sunday because there is many people is there coming in countryside from for market. So she buying local beer. She don't have work. Injera. To make injera for this to make one. injera, okay. Yes. It's electric, but now it's not light and not electric. But we eat
we make in injera local, the traditional. Not here, outside. So how you do it? Could you show me? Now it's outside because You have yes, like... to making for this one. Yeah, for Okay. wood. Okay. Yeah, because okay. not electric. Yeah. And what's the reason why do you not have the power, electric power? Because they have Because there is no in the whole city, right? before they have, because now it's our association in Ethiopian association, you know. They fighting in Tigray region and Amara region. They fighting here TDF, huh? TDF. You know that one? You understand? Tigray region. Okay. Yeah. They I understand. fighting in Tigray Ethiopia. region. Yes. It's shuro So what is this? to cook injera. cook. Okay. Shuro, look in spicy. Good smile, this one. It's shuro powder to cook. Yes, it's bean. You know bean, yeah? Yeah, sure. It's of course. bean and shuro to the powder one. We got the minto. This is the powder one. It's to cook. Look, there. It's to cook. Ethiopian culture shuro. Why? Why you don't know? You first time to cook. Okay. There. And eat injera. Okay. Yes. Okay. Look. If you want, you can stay little minute. You test. Injera. Yes, injera. But your English is quite good. Where did you learn English? We learn at school. At school. We learn at school. There is before. It's now Corona. No, yeah. Now it's now the fighting. So almost 3 years ago, there is not tourists they coming. Before there is many tourists they coming. Before no electricity, no water, no school. Everything is closed because almost 5 months stay here. The TDF. We stay in a home. No school. No go school. No somewhere. No market. We stay in home. Almost we finish injera. No eat. Everyone is to here because no transport. We start in a school now in almost 1 month. We start school also because okay. that's not good days, but fuck, that's already past. I think so. Cóż, no powiem wam, że sprawa się bardzo mocno skomplikowała. Chciałem jechać w góry, które są na północy. No i ogólnie sytuacja jest taka, że na stronie Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych są informacje o tym, że południe i wschód Etiopii są bardzo niebezpieczne, że działają tam grupy zbrojne i że tam powinno się nie jeździć. Natomiast tutaj jak gadam z miejscowymi, okazuje się, że informacje te są już dawno nieaktualne i że tamte tereny są już bezpieczne. Problem jest jednak gdzie indziej. W momencie jak jestem w Etiopii, jest tutaj wojna. No i do dzisiaj jest strzelane, tylko że na północy kraju. I nie mam pojęcia szczerze, co zrobić, bo nie wiem, nie udało mi się uzyskać informacji, które tereny obecnie są jakby objęte działaniami wojennymi, więc nie wiem. Jeszcze jedna ciekawostka. Etiopczycy doskonale orientują się w sytuacji na Ukrainie. Oni wiedzą, że tam jest wojna i wiedzą o tym, że Polacy bardzo Ukraińcom pomagają. Więc są bardzo zniesmaczeni i bardzo zaskoczeni tym, że ja nic nie wiedziałem o tym, że jest wojna w Etiopii. Bo u nas się o tym po prostu nie mówi. I ich to bardzo rozczarowało. No, a właśnie te wojskowe punkty kontrolne, o których wspominałem, są tutaj z powodu wojny. Po prostu członkowie plemienia, które wywołało tę wojnę, ma zakaz przemieszczania się po całym kraju. Za wiele nie wiadomo o czasach prehistorycznych w Etiopii, natomiast pewnym jest, że około 1000 roku przed naszą erą Etiopia była dość dobrze rozwiniętą cywilizacją i silnym państwem liczącym się w regionie. Według legendy Etiopia została założona przez Etiopika, prawnuka Noego, tego co to tam tą łódkę budował dla zwierząt.
Jego syn, Aksumaj, założył miasto Aksum, które stało się pierwszą stolicą Etiopii. Szczyt potęgi tej starożytnej Etiopii przypada na okres panowania królowej Makedy, która była królową zarówno Etiopii, jak i Jemenu, a ponieważ jej siedzibą było miasto Saba, to często jest ona określana po prostu jako królowa Saby. Jej panowanie przypada właśnie na około XI-X wiek przed naszą erą. Któregoś dnia królowa Saby wybrała się do Jerozolimy, żeby odwiedzić króla Salomona. Z tych odwiedzin można by nakręcić filmik dokumentalno-pornograficzny, ponieważ oboje tak doskonale się bawili, że królowa wróciła do domu w ciąży i też jako wyznawczyni judaizmu. Urodził jej się syn Menelik, który w wieku 22 lat wybrał się do Jerozolimy, żeby odwiedzić ojca. I jak tam był w tych odwiedzinach, to miał sen, że powinien ukraść Arkę Przymierza i faktycznie tak zrobił. Od tego czasu Arka Przymierza jest w Etiopii, ale o tym powiem później. Etiopczycy ogólnie są bardzo religijnym narodem i w ogóle w Etiopii przez kilka wieków mieszkało całkiem sporo Żydów. Około chyba, nie wiem, w XIX albo XX wieku jakoś tak Żydzi zaczęli opuszczać Etiopię, no i obecnie ta społeczność żydowska tutaj jest bardzo, bardzo mała, jeżeli w ogóle jeszcze istnieje. Zapomniałem wspomnieć, że Menelik założył dynastię salomońską, która rządziła Etiopią aż do 1974 roku, gdy ostatni cesarz Haile Selassie został obalony przez rewolucję. W I wieku naszej ery Aksum było jedną z największych potęg na świecie obok Grecji, Rzymu i Persji. W IV wieku cesarz Ezana przyjął chrześcijaństwo i Etiopia stała się drugim krajem na świecie, który przyjął chrześcijaństwo po Armenii. Do upadku Aksum przyczynili się Arabowie, którzy w VII wieku zajęli praktycznie wszystkie okoliczne szlaki handlowe. No i państwo wytrzymało jeszcze około 100 lat i w VIII wieku przestało istnieć. I od tego czasu, aż do XX wieku, Etiopia była określana mianem Abisynia. Dopiero w XX wieku pojawiła się nazwa Etiopia. O czasach między VIII a XIII wiekiem niewiele wiadomo. Abisynia była wtedy odizolowanym, otoczonym przez islam krajem i to właśnie wtedy szczególnie rozwijało się tutaj chrześcijaństwo w odizolowanym kraju, dając podstawy ortodoksyjnemu kościołowi etiopskiemu. Szczytowy okres rozwoju chrześcijaństwa przypada na czasy panowania króla Lalibeli, natomiast wieki od XIII do XV to jest tak zwany etiopski renesans. To z tamtych czasów pochodzą praktycznie wszystkie legendy dotyczące pochodzenia narodu etiopskiego. I właśnie gdzieś koło XV wieku zaczęły się pierwsze konflikty z islamskimi sąsiadami. Jak to możliwe, że otoczona przez islam Etiopia tak długo opierała się najazdom? Otóż w 615 roku żona i kilkoro uczniów Mahometa uciekło przed prześladowaniami do Aksum i tutaj król etiopski dał im schronienie. I odtąd Mahomet zawsze napominał swoich uczniów i wyznawców, żeby nigdy nie krzywdzili Etiopczyków. Ta sielanka skończyła się w XVI wieku, gdy pewien muzułmański przywódca postanowił podbić Etiopię. Skończyło się to oczywiście wojną i tutaj pomogli Portugalczycy, którzy dosłownie kilka lat wcześniej przybyli do Etiopii. I dzięki właśnie Portugalczykom Etiopia oparła się temu najazdowi. Gdyby nie to, to prawdopodobnie Etiopia dzisiaj byłaby islamska. W XVII wieku stolicę przeniesiono do Gonderu. Ponieważ dochodziło do prób likwidacji etiopskiego kościoła i przejścia na katolicyzm oraz ze względu na rosnące znaczenie poszczególnych plemion, osłabiła się władza cesarska. W XIX wieku Etiopia nie była już zjednoczonym państwem, a raczej związkiem skłóconych ze sobą plemion. W połowie XIX wieku cesarz Teodor II, a później Jan IV podjęli próbę zjednoczenia kraju. Po części zbrojnie, po części dzięki reformom i dyplomacji oraz krótkiemu sojuszowi z Wielką Brytanią się to udało. W 1886 roku przeniesiono stolicę do miejsca, gdzie w przyszłości miało powstać miasto Addis Abeba. Pod koniec XIX wieku Etiopią zainteresowały się Włochy. Na mocy traktatu Etiopia oddała Włochom część swojego terenu, która wkrótce stała się Erytreą. Włosi jednak w traktacie zawarli klauzulę, że wszelkie kontakty Etiopii z Europą mają być za pośrednictwem Włoch. Ta klauzula była tylko we włoskiej wersji dokumentu, co de facto było oszustwem. W końcu musiało dojść do konfrontacji. Włosi chcieli skolonizować Etiopię. W 1896 roku doszło do potężnej bitwy. Po raz pierwszy w historii europejska potęga została pokonana przez Afrykańczyków. To był gigantyczny wstyd. 100 000 Włochów podpisało petycję o wycofanie wojsk z Etiopii, która pozostała jedynym w Afryce nigdy nieskolonizowanym krajem. W 1930 roku władzę przejął Ras Teferi Mekonnen, który wkrótce został koronowany na cesarza Haile Selassie. Na włoskim upokorzeniu budował swój autorytet Mussolini,
który za punkt honoru przyjął zdobycie Etiopii. W 1934 roku wojska włoskie zaczęły atakować Etiopię. Kraj prosił o pomoc w Lidze Narodów, ale ich słuszne argumenty zostały odrzucone. Europa postanowiła poświęcić Etiopię z nadzieją, że Mussolini zajmie się Afryką i przestanie flirtować z Hitlerem. Włoskie wojsko przeprowadziło serię zmasowanych ataków z użyciem zabronionego gazu musztardowego i w 1936 roku przejęli Etiopię. To znacznie przyczyniło się do poparcia Mussoliniego we Włoszech. Okupacja trwała zaledwie 5 lat, bowiem alianci na czele z Wielką Brytanią oswobodzili Etiopię. Okres ten nie miał dużego i trwałego wpływu na kraj. Haile Selassie był jednym z najdłużej rządzących władców współczesnych państw. Tajemnicza atmosfera wokół niego nie sprawiała, że był dobrym władcą. Przez cały okres rządów niewiele zrobił, by rozwinąć swój kraj. Etiopia w 1970 roku wyglądała dokładnie tak jak w 1930. Gospodarka ledwo żyła, handel i przemysł prawie nie istniały. Już na początku lat 60. rosło podziemie sprzeciwiające się imperialnym rządom. Całe lata 60. to okres zamachów stanów, strajków, rewolt, byle tylko osłabić cesarza. Na głośne żądania reformy rolnej Haile odpowiadał represjami. W efekcie na początku lat 70. doszło do gigantycznej klęski głodu, w wyniku której zmarło 200 000 osób. Telewizje z całego świata prześcigały się w pokazywaniu głodujących Etiopczyków. To przelało czarę goryczy. Po wielu miesiącach buntów i rewolt Selassie został obalony. Został on przewieziony w Volkswagenie Garbusie do aresztu. Po drodze tłum skandował złodziej. W 1975 roku Haile zmarł, co zakończyło 3000-letnią dynastię salomońską. Oficjalnie zmarł na atak serca, nieoficjalnie został uduszony poduszką przez jednego z generałów. Jego ciało pochowano koło pałacowego kibla. Dopiero w 2000 roku zorganizowano oficjalny pochówek. Władzę przejęło wojsko, Derg, które okazało się jeszcze bardziej bezwzględne i nieudolne. Kraj szedł w kierunku socjalizmu. Każdy, komu się to nie podobało, szybko umierał. Fatalne zarządzanie przyczyniło się do kolejnych klęsk głodu. Upadek socjalistów w Europie przyczynił się do upadku socjalistów w Etiopii w 1990. Może jest to jedyny nieskolonizowany kraj w Afryce, ale też jeden z ostatnich, jaki mógł się cieszyć z demokracji. Pierwsze wybory przeprowadzono w 1995. Wcześniej, w 1993, niepodległość ogłosiła Erytrea, która po II wojnie światowej miała być w związku z Etiopią, a została ostatecznie przez Etiopię wcielona do jednego państwa. Początkowo Etiopia i Erytrea żyły w zgodzie, ale w 1997 roku powstał konflikt o malutki skrawek ziemi, który przerodził się w kilkuletnią wojnę, która pochłonęła kilkadziesiąt tysięcy ofiar i masę pieniędzy.